Dzisiaj tak dla odmiany jesteśmy w Rumunii. Jesteśmy w Alexandrian Saber Distilleries. Dzisiaj ze mną whisky z tej destylarni. Jest to Carpathian Single Malt. Jest to whisky z serii Spanish and Portuguese Wine Cask Collection. A ta whisky, która dzisiaj tutaj jest ze mną, jest to whisky, która miała swój finish w beczkach po PX-ie. Sprawdźmy razem, jak smakuje rumuński Single Malt. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, dzisiaj jesteśmy w Rumunii, w Alexandrian Saber Distilleries. Jest to rumuńska destylarnia z tradycją i z historią. Niemniej, jako destylarnia whisky zaczęła produkować swój destylat w 2017 roku. Swoją pierwszą whisky zaprezentowano w 2022 roku. Destylarnia ta produkuje swoją whisky metodą szkocką, jednak używają swojego lokalnego rumuńskiego jęczmienia, jak i wody spod samych Karpat. No brzmi to bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o samą destylarię, to master destylat tej destylarni pochodzi ze Szkocji. Nazywa się Alan Anderson i ma 30-letnie doświadczenie w produkcji whisky, m.in. w Loch Lomond. Jeśli chodzi o tą whisky, a konkretnie o tą butelkę, to nie kupiłem tej butelki, tylko dostałem ją w prezencie od znajomych. A w zasadzie od znajomych mojego syna, którzy wiedzą, że lubię single malty. Także cieszę się z tego powodu i jest to pierwszy single malt z Rumunii, którego miałem możliwość kosztować. Dobrze, przejdźmy już teraz do samej whisky. Jest to No Waste Statement Whisky, whisky bez deklaracji wieku, która jest zabutelkowana w mocy 46% ABV, bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze. Whisky ta była leżakowana w beczkach po bourbonie, był to first fill, a później miała swój finish w beczkach po PX-ie. Spojrzę tylko krótko na etykietę, czy czegoś nie zapomniałem. Jest to single cask, wyprodukowano w sumie 482 butelki, moja butelka ma numer 317. Finish Pedro Jimenez, zabutelkowano w roku 2024, master destyla Alan Anderson. Nie wiem, może pokażę. Nie. No myślę, że teraz dobrze wszystko widać. Nie jest łatwo z tą kamerą. Dobrze. Jeśli chodzi o cenę tej whisky, no ja nie zapłaciłem za tą butelkę, tak jak już powiedziałem wcześniej, otrzymałem ją w prezencie. Z tego, co znalazłem na internecie, można tą butelkę kupić w granicach 55-60 euro. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Wcześniej nalałem whisky do kieliszka. No porządnie sobie nalałem. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No, jest bardzo dobrze, jest bardzo słodko, bardzo owocowo. Mnóstwo czerwonych owoców, śliwki, słodka, dojrzała brzoskwinia. Bardzo przyjemny dąb. Troszeczkę przypraw, mam coś cynamonu, trochę goździków, ale ten dąb nie jest za ostry na nosie. Jest bardzo fajnie, słodko, czerwono-owocowo. Czuję teraz i sam destylat. Jest tak bardzo zbożowo. Taki specyficzny słód. No muszę powiedzieć, że czuję, że nie jest to szkocka whisky. Przypomina mi troszeczkę w zapachu whisky niemiecką. Ale bardzo fajna i ciekawa jest ta zbożowość. Pachnie to jak takie płatki śniadaniowe, ale takie wytrawne. Takie żytnie płatki. Jakbyśmy je namoczyli wodą. Są i cytrusy, ale mam tutaj raczej pomarańcze. Słodka brzoskwinia, morela, suszone owoce. Mam figi, mam daktyle. Mam bardzo fajną śliwkę. Powiedziałbym, że taka śliwka węgierka, która jest podpiekana na maśle na patelni. Oczywiście są i rodzynki. Jest i też taki klimat tytoniowy,
troszeczkę skórzany, ale przeważają takie nuty słodkie, słodko-owocowe. Plus ta zbożowość. No 46% ABV, bardzo fajnie ułożona whisky. Jedne źródła mówią o 3-letniej maturacji, są źródła, które mówią o 5-letniej maturacji, First Fill Ex-Bourbon, a później dopiero o finiszu, więc ciężko mi w tej chwili powiedzieć, czy ta whisky ma 3, 4, 5, 6 czy 7 lat. Niemniej muszę przyznać, że jest bardzo fajnie ułożona. No teraz takie klimaty, które znam z Fedding Hill. Bardzo przyjemna whisky. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ma 46%, świetnie ułożona, absolutnie ani na nosie, ani na języku nie czuję młodości tego destylatu. Spory wpływ beczek, nie ma o czym mówić. Czuję teraz i ex-bourbonowe klimaty, mam wanilię, ale mam mnóstwo owoców, mam śliwkę, mam takie pieczone jabłko z cynamonem, mam goździki, mam tą dojrzałą brzoskwinię. Najpierw jest bardzo słodko, tak słodko-owocowo, powolutku to przemija i wychodzi ta słodowość, zbożowość, teraz, że tak powiem, na pierwszy plan. Bardzo przyjemnie, ale cały czas mam jednocześnie posmak tej śliwki, takiego pieczonego jabłka. No jest to fajna, smaczna, pijalna whisky. Ta zbożowość jest w tej chwili na pierwszym planie, no i ta zbożowość przypomina mi tak niemieckie destylaty, szczególnie jeśli chodzi o Birkenhof. No bardzo fajnie, bardzo fajnie. No słodziutka jest ta whisky bardzo. Ten PX naprawdę ma tutaj duży wpływ, tak jak i ten First Fill Ex-Bourbon. Mam tutaj troszeczkę i crème brûlée, ale zaraz do głosu przychodzą czerwone owoce. No mam tu i taką słodką czereśnię, mam i taką słodką śliwkę. Troszeczkę politury meblowej, no plus ta zbożowość, ale jest to bardzo przyjemne i muszę powiedzieć, że fajnie to gra razem, tak jak miał takie płatki śniadaniowe, zbożowe, żytnie, z mnóstwem owoców. No bardzo fajnie dąb, bardzo przyjemny jest ten dąb, czasami troszeczkę ostrzej, ale minimalnie. Jakby mi ktoś powiedział, że ta whisky ma 10-12 lat, kupiłbym to. Jest świetnie ułożona. Absolutnie nie odczuwam tutaj jakichś fałszywych nut, jakiejś młodości tego destylatu, ani na nosie, ani na języku. No muszę powiedzieć, że bardzo fajny, udany single malt. Dobra, czas na drugiego łyka. Kurczę, ale to jest fajne. Ale to jest fajne. Najpierw troszeczkę jakby takich czerwonych owoców, troszeczkę takiej słodkiej czereśni, ale słodkiej czereśni, takie te jasne czereśnie, ale słodkie. Potem jak gdyby znowu brzoskwinia morela, ale bardzo słodka brzoskwinia i potem znowu bardziej PX i mam tutaj śliwki. No i nie będę się powtarzał, że chodzi mi o śliwki węgierki, które przypiekamy na patelni na maśle, ale taki fajny efekt mam tutaj. Ta whisky jest fajnie ułożona, jest oleista, ma substancje. No na finiszu jest bardzo fajna, bardzo delikatna. Mamy oczywiście te płatki żytnie, mamy tą zbożowość, ale bardzo przyjemną. Do tego suszone owoce, mam coś daktyli i ten posmak po czerwonych owocach plus tą śliwkę.
To jest świetnie zrównoważone, świetnie zbalansowane. No te beczki miały spory wpływ na ten destylat, ale wszystko tutaj razem fajnie gra. I nie jest to absolutnie jakiś słodki ulep. Mówię, że jest słodko, słodko-owocowo, ale absolutnie to nie jest słodki ulep. Świetnie się pije, bardzo przyjemna whisky. No niestety jest to pierwsza whisky z tej destylarni, więc ciężko mi powiedzieć, na ile wyczuwam tutaj sam ten destylat, a na ile po prostu beczki. Niemniej jest tutaj to świetnie ułożone i bardzo fajnie to gra ze sobą. No i ta whisky, muszę powiedzieć, że ta whisky zachęca mnie do tego, aby skosztować innych whisky z tej destylarni. Dobrze, zaraz przejdę do podsumowania, tylko mam ochotę jeszcze ją powąchać. Bardzo dobra whisky. Wiem, że się powtarzam, ale jest to bardzo fajny, udany single malt. Mam nadzieję, że inne single malty z tej destylarni smakują tak samo dobrze. No i jak powiedziałem wcześniej, naprawdę jestem zachęcony, żeby kupić jeszcze coś z tej destylarni. Może jakiś ex-bourbon, żebym doświadczył troszkę więcej tego destylatu, ale muszę przyznać, że bardzo fajna whisky. Więc podsumowując, dzisiejszym bohaterem jest ten oto wypust. Jest to pierwszy single malt z Rumunii, który miałem przyjemność kosztować, tutaj razem z Wami również. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jest to bardzo fajny single malt, jest to naprawdę bardzo dobra whisky, świetna maturacja, First Fill Ex Bourbon, jak najbardziej, do tego ten finish w PX-ie i muszę powiedzieć, że świetnie tutaj to razem ze sobą gra i daje bardzo fajny efekt. Absolutnie nie wyczuwam tej młodości destylatu, jedynie co to wyczuwam, troszeczkę inny jęczmień, inny słód, ale wcale to nie jest wadą, jest to taka troszkę inna, intrygująca, ciekawa whisky, ale bardzo dobry single malt, którego polecam. Na pewno warto skosztować takie whisky, a choćby po to, aby poszerzyć swoje horyzonty. A może ktoś z Was będzie za niedługo na wakacjach w tym rejonie i będzie miał możliwość kupienia tej butelki jeszcze taniej, to jak najbardziej polecam. A nawet w tej cenie mamy tutaj naprawdę dobrego single caska. No ja jestem bardzo zadowolony, bardzo smakuje mi ta whisky. Cieszę się, że mogłem poszerzyć swoje horyzonty. Cieszę się, że w Rumunii produkują fajne single malty. Myślę, że jest to destylarnia, która ma potencjał i być może w przyszłości usłyszymy o niej coś więcej. A teraz pytanie do Was. Czy mieliście już możliwość kosztowania whisky z tej destylarni? Proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że mnie wspieracie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!